Cześć, witam Was w 111 vlogu i zarazem w trzeciej i ostatniej części z tej modernizacji tego domku. Dzisiaj będę finalizował całą tą moją pracę, którą tam wykonywałem. A dokładnie będę wpinał w tablicę rozdzielczą nowe dwa bezpieczniki na te przewody do pralki i do filtra, które widzieliście w poprzednim vlogu. No i będę robił doprowadzenie i odprowadzenie wody do pralki i na ten filtr. To będzie taka końcówka tej pracy, którą dzisiaj zakończymy. Czy zakończyłem to generalnie 3 tygodnie temu, w sumie już, jak to zleciało, ale umówmy się, że dzisiaj to zakończyłem. Także co tu dużo mówić, zapraszam Was serdecznie do oglądania, a w następnym tygodniu już moją nową kamerką, tą GoPro, na świeżym powietrzu zobaczycie instalację. Wykonywałem, może nie instalację gazową, to za dużo powiedziane, wymieniałem przyłącze do licznika i skrzynkę gazową na zewnątrz, także to będzie za tydzień. Ale już dzisiaj Was serdecznie zapraszam, a dzisiaj do oglądania, komentowania i subowania. Oczywiście, jeśli to możliwe, jeśli Wam się podobają moje materiały. Także cóż, nie przedłużając, miłego oglądania i jak zawsze do zobaczenia za tydzień. Cześć! No hej, dzisiaj trzeci, kolejny dzień tego zlecenia w tym domku i tam jak Wam mówiłem ostatnio, tam już końcóweczka mi została, wczoraj musiałem szybciej skończyć, także dzisiaj to kończę. Tam zostało wpięcie instalacji do nowych bezpieczników, do tablicy bezpiecznikowej, no i podprowadzenie wody i odpływu do pralki i tam jeszcze w jedno miejsce odpływ na jakiś filtr wody czy coś, to w tym wiatrołapie całym. Zresztą zobaczycie, także muszę tam taki rujnik, czwórnik założyć i potem porozprowadzać rurki odpływowe, podłączyć to wszystko. Później będzie kibelek, także tam dużo nie muszę kuć, bo to będzie zabudowane, także takie tam małe ułatwienie. Także dzisiaj już mam w planach zakończyć to, także cóż, jedziemy robić i kończyć, rozliczać się i następne roboty. Także cóż, do zobaczenia na miejscu. Hej. Tutaj pracę zacznę od wpięcia się właśnie z tymi przewodami, co widzieliście w zeszłym tygodniu, czyli do gniazdko do pralki i gniazdko do, tutaj będzie filtr wody. Oczywiście muszę zdjąć obudowę z tej całej tablicy bezpiecznikowej, bo tutaj będziemy wpinać dwa nowe bezpieczniki. No i muszę kable przełożyć, bo to wszystko, jak widzicie, już tutaj część zatynkowana. Te kable założyć w tablicę, tak żeby nie szły nigdzie po wierzchu. Czyli ramka, teraz zdejmiemy obudowę. No i mamy odkryte, możemy przeciągać kable.
Tutaj jeszcze, jak widzicie, podkułem do samej tablicy, no ale jeszcze będę musiał troszeczkę podkuć, żeby te kable schować za tablicą. Tutaj jest listwa z przewodami neutralnymi, to przesunę, bo w to miejsce tutaj wepnę właśnie te dwa bezpieczniki. I tu oczywiście, że tak powiem, ręcznie dłutkiem będę podkuwał, bo no, normalne jest, że tu idą gdzieś przewody, także trzeba delikatnie, powoli podkuwać, odkryć, żeby móc te przewody właśnie dwa przełożyć. No i tu mamy w sumie odkute, jeszcze tylko trochę tego tynku odrzucę, żeby tam nie przeszkadzał, żeby te kable ładnie się schowały. No i tu, jak widzicie, już tam kable wchodzą też, także no tutaj jak na polu minowym. No i teraz możemy pierwszy kabel przełożyć. Jak widzicie, dość ciasno już jest, bo tych kabli tutaj, przewodów jest od groma. I trzeba to tak zrobić, żeby oczywiście nie uszkodzić tych przewodów, które już są. Te szyny można właśnie wypiąć. Zawsze potem jest łatwiej ten kabel złapać tutaj szczypczykami. Jak widzicie, już bezpieczniki wyłączyłem, żeby nie było, że robię tutaj przy prądzie. Tutaj szczypczykami łapię końcówkę przewodu, który wyszedł. W ten sposób sobie pomagam, żeby przeciągnąć ten przewód. No i pierwszy przewód już mamy przeciągnięty. Na razie go nie wsuwam do końca, żeby tam nie utrudniał. I teraz drugi przewód. Tam już naprawdę tak ciasno było, a nie chciałam bardziej kuć, żeby tam nic nie pouszkadzać, także no tutaj musiałam się troszkę pogimnastykować, żeby ten przewód złapać, przyciągnąć. Jak widzicie, tutaj cała masa przewodów jest i no, trzeba było to tak zrobić, żeby no oczywiście nie pouszkadzać. No i mamy drugi przewód. Teraz już będę mógł obydwa przeciągnąć do końca, ułożyć w tej bruździe, którą wykułem, żeby potem można było to ładnie podmurować, zamurować, zatynkować. Te listwy wpinam z powrotem. Ja tylko je wyciągnąłem, żeby łatwiej te przewody było wyciągnąć.
No, jeden przewód ułożony, teraz drugi. No i przewody mamy wyciągnięte, teraz możemy je odizolować i zacząć powoli wpinać. No, tutaj troszkę zabawy było, znaczy mogłem w sumie inaczej okorować tą izolację, no ale już siedziałem na drabinie, to troszeczkę tam się musiałem pomęczyć, żeby tą izolację ściągnąć. Jak widzicie, tutaj długie przewody zostały, no bo też nie chciałem, żeby w tej tablicy były te przewody, że tak powiem, na styk, naprężone, naciągnięte. Zawsze się powinno zostawiać luz, zapas tych przewodów w razie potem jakichś tam ewentualnych napraw czy przeróbek. No i przewody mamy okorowane, odizolowane. Teraz jeszcze porządnie wpiąć te listwy, które tam montowałem. Tutaj się nie sugerujcie, że próbnikiem będę przykręcał, to jest tylko takie złapanie, potem to oczywiście śrubokrętem odpowiednim podociągam. Tutaj sobie odmierzam teraz odpowiednią długość przewodu. No i z jednego i z drugiego oczywiście ten uziemiający do listwy uziemiającej, neutralny do neutralnego. No tu odcinam nadmiar. No i wpinam się w listwę. No i teraz drugi. No i uziemiające mamy wpięte. Teraz neutralne oczywiście do listwy z neutralnymi i tutaj też, jak widzicie, odmierzam przewód, żeby był zapas. No i się wpinam.
No i już mamy 2 przewody, w sumie 4 wpięte. Teraz zostało jeszcze fazowe do bezpieczników podłączyć. Tu jak widzicie już właściwym śrubokrętem dociągam te śrubki, dokręcam to, tutaj osłonkę oczywiście zakładam i w przypadku tych neutralnych też dokręcam, dociągam to, żeby tam nie było luzów. No i teraz przewody zostały nam właśnie fazowe. I w przypadku tych poprzednich odmierzam odpowiednią długość. Tutaj więcej izolacji ściągam, bo tu takie jakby oczko będę robił, żeby w tym bezpieczniku założyć właśnie z oczkiem, nie sam taki prosty przewód. Wtedy jest większa powierzchnia, która w tym bezpieczniku jest po prostu pewniejsze. Także do tych bezpieczników esek właśnie dobrze robić takie jakby oczka, zagiąć, wtedy jest większa powierzchnia, która trzyma w tym bezpieczniku. No i tak przygotowany bezpiecznik wpinam na listwę, zabezpieczam i podobnie robię właśnie w przypadku drugiej linii. Też więcej izolacji. Zaginam w takie oczko. No i wpinam do bezpiecznika. Jak jest dokręcone, wpinam na listwę i mamy 2 dodatkowe bezpieczniki zamontowane. Teraz tylko pozostanie jeszcze w miarę ułożyć te kable i jest kwestia teraz wykręcenia tej listwy łączącej bezpieczniki, tak potocznie zwanego grzebień. To wykręcamy, bo tutaj doszły 2 bezpieczniki i po prostu trzeba będzie dłuższy ten grzebień, tą listwę dać. I to wykręcamy, tutaj nowy grzebień. Przymierzam oczywiście, wyłamuję ząbek tam, gdzie w różnicówce jest neutralny, to ten ząbek wyłamujemy, żeby on tam nie dotykał w żadnym wypadku. No i tutaj przymierzam. Jeszcze ustawiam te ząbki, żeby tam dobrze wchodziło w bezpieczniki. Ale generalnie widzicie, że jest dłuższa, będę musiał tu kawałeczek odciąć, tą zbędny kawałek tego grzebienia. No i tutaj właśnie szczypczykami obcinam to, co jest niepotrzebne. No i tam tak przygotowany ten grzebień, ta listwa mogę wpiąć w bezpieczniki, które wszystkie właśnie połączą, łącznie z tymi 2 dodatkowymi.
Trzeba poluzować, żeby to doszło do samego końca, żeby nie było tak krzywo, nierówno. No jak mamy, tutaj przytrzymuję. Teraz mogę to wkręcić właśnie spod bezpieczników i tutaj se łapię pierwszy i ostatni bezpiecznik, a potem dokręcam już wszystkie. I tu też należy pamiętać, żeby to solidnie dokręcić, żeby na żadnym bezpieczniku nie było luzów. No i w sumie mamy już wpiętą instalację, teraz załączam prąd jeszcze oczywiście, posprawdzam, czy wszędzie są przejścia, czy wszystko jest dobrze popodłączane. Jak jest ok, można z powrotem pozakładać obudowy, składać to wszystko, przywrócić do stanu pierwotnego. Oczywiście jeszcze zaślepki założyć na miejsce, gdzie jest jeszcze wolne miejsce. No i teraz pozostało założyć ramkę i w sumie elektryka jest, można powiedzieć, zrobiona i powoli można przechodzić do części hydraulicznej. Oczywiście to wszystko poskręcam, tak jak przywrócę do stanu pierwotnego. No i tutaj właśnie teraz się zajmę hydrauliką, czyli muszę się przekuć. W tym słupku tam niewiele miejsca jest, bo tam idzie rura odpowietrzająca od kanalizacji. No i tutaj muszę się podkuć, właśnie wyprowadzenie zrobić na pralkę. Także tutaj muszę ten kawałek rozwalić, tak żeby na rurkę 32 przepuścić rurkę 32, co tutaj tak mocno na styk wychodziło. Tutaj front, niestety po uzgodnieniach musiałem rozbić, bo tutaj taka dziurawka szła i haczyło ciągle, także tutaj klient powiedział, że nie ma problemu, można rozbić, żeby ta rura swobodnie ją ułożyć tak jak powinna być. To potem wszystko się zalepi. No i teraz właśnie jak widzicie tutaj przymiarka z rurą właśnie odpływową. To z grubsza mamy. Teraz tutaj muszę wstawić trójnik, a właściwie czwórnik, bo to jest właśnie odpływ, to będzie, ta wnęka będzie zabudowana, bo tu będzie
muszla ze stelażem podwieszana, ale tu muszę wstawić ten czwórnik, żeby zrobić odprowadzenia właśnie do pralki i do tego filtra wody. Czyli jak widzicie, prosty trójnik z 2 odejściami po bokach na 50. To też oczywiście będzie trzeba zredukować. Tylko najpierw ten trójnik tutaj już zakładam, żeby móc dalej podłączać. No i teraz, jak widzicie, tutaj białe redukcje z 50 na 32. Oczywiście wszystkie uszczelki przesmarowuję. No i tutaj te redukcje właśnie zakładam i będę mógł się podpiąć właśnie z rurkami, bo już tymi właściwymi. No i teraz właśnie tutaj małe przymiarki, żeby te rurki wyprowadzić, tak żeby to wszystko się spasowało, zgrało jak powinno być. Takie trochę jak układanie klocków. Tutaj na dole już wyprowadzenie mamy, teraz się weźmiemy za górną część. Tylko tu muszę odmierzyć, żeby to właśnie tam ładnie przy ścianie szło. Czyli głębokość kielicha trzeba odmierzyć, żeby ta rurka te kolanko przy ścianie szło. No i tak zaznaczone tutaj mamy. Teraz możemy ten nadmiar niepotrzebny rurki obciąć. No i teraz to właśnie kolanko zakładamy. Jak widzicie, ładnie przy ścianie nam wyszło. Teraz tutaj mała przymiarka, no tutaj trzeba będzie kawałeczek rurki dodać, żeby to do rogu doszło. No i została nam jeszcze prosta rurka w dół i odpływ do pralki będziemy mieli podłączony.
Tutaj też odpowiednią długość sobie odmierzam. Tu akurat no, dużo docięcia nie ma, no ale jednak jest, żeby tutaj zachować też jakieś spadki. No i nadmiar odcinamy i można zmontować i w sumie odpływ do pralki będzie gotowy. Jeszcze nam zostanie ten odpływ do tego filtra. Teraz tutaj co do odpływu do filtra, to oczywiście będę musiał się też przekuć, a to za chwilkę. Tu jeszcze oczywiście dekiel też założę już, bo tam z kanalizacji trochę darło, że dekielki zakładamy i teraz się przekuwam przez ścianę właśnie do tego pomieszczenia, tego wiatrołapu, przedsionka, bo tam będzie stał filtr wody taki duży i tutaj też właśnie odpływ trzeba było zamontować. Mamy przekute, można teraz odmierzać rurki. I od zewnątrz przekładam tak, żeby kolanko przylegało do ściany. No i z tej strony tutaj zaznaczę, ile będzie trzeba obciąć. No i tu przykładam kolanko, zaznaczam tą niepotrzebną część oczywiście obcinamy. No i tutaj teraz możemy składać dalej. Czyli kolanko, które będzie szło w dół. No i ostatnia prosta została połączyć z kanalizą i w sumie tutaj odpływ też już będzie gotowy do tego filtra, tylko tutaj jak widzicie, no, zaznaczyć jeszcze ile obciąć. Powiem Wam, że to urządzenie do obcinania tych rurek jest no po prostu rewelacyjne. Nie to, że to reklamuję, ale używam od paru lat i naprawdę jestem zadowolony.
No i tutaj podłączamy to. Jak widzicie, jest tak mocno na styk, także tutaj troszeczkę trzeba ponaginać, żeby wskoczyło. No i pamiętajcie, że tego w ścianę nie musiałem chować, bo ta wnęka będzie po prostu cała zabudowana. No i kanalizę mamy w sumie gotową. Jeszcze oczywiście korki pozakładać, żeby tam z kanalizacji nie szło na mieszkanie. I mamy gotowe. Możemy teraz się w sumie zabrać za wodę. Tutaj też muszę jeszcze wyżej troszeczkę podkuć pod zawór do wody, do pralki. Tutaj ściany już od frontu nie musiałem rozwalać z tego prostego względu, że rurka cienka 16, także nam wystarczyło się przekuć z jednej i z drugiej strony tylko. I tutaj właśnie takie kolano ze skrzydełkami szykuję, że potem jak zamurać, żeby ono się nie obracało, żeby było stabilne w ścianie. No i od razu zaprasowuję. I teraz muszę tutaj odmierzyć, bo tutaj muszę kolankiem zakręcić. Czyli tak w miarę, jak najbliżej, żeby tam do góry z tym zaworem, z tym nieistym kolankiem. No i w ten oto sposób mamy zrobione takie wyjście, żeby wyprowadzić rurkę z tej ściany. Mała przymiarka, czy wszystko pasuje. Jak pasuje, to teraz rurę przekładamy właśnie przez ten otwór, który przygotowałem. I tutaj już, jak widzicie, zaprasowuję tą rurkę, która wychodzi ze ściany i zostanie się wpiąć jeszcze tam do tej wody. I tutaj i to właśnie w ten sposób mniej więcej wyszło. Także niżej jest założony odpływ do pralki, wyżej na zawór do pralki. Teraz pozostało tutaj właśnie się wpiąć właśnie w tą rurę, która tu jest zasilająca do tej muszli, znaczy do tej toalety, która będzie w zabudowie. I tutaj sobie odmierzam z lekkim nadmiarem rurę. Wcinam i tutaj ściągam kawałek tej izolacji z tej rury, bo tutaj wstawimy właśnie trójnik, żeby móc się wpiąć właśnie w tą rurę, która tutaj jest.
obcinamy. I wszystkie te 3 rurki kalibratorem oczywiście trzeba zrobić, o tym trzeba zawsze pamiętać. No i teraz zakładam trójnik, po kolei zaprasowuję. No i pozostanie tylko ta górna część zaprasować i w sumie mamy wodę podłączoną. No i mamy gotowe, jeszcze korek założyć tutaj, gdzie będzie później zawór. No i teraz można iść, odkręcić wodę, sprawdzić, czy wszystko jest szczelne, czy nie ma żadnych wycieków. Także tutaj wszystko posprawdzałem, oczywiście później tam ogarnęłem wszystko ładnie i można powiedzieć, że tutaj jest po robocie. No i to była ta trzecia, ostatnia część. No i tak, moi drodzy, tutaj już skończyłem. Tak widzieliście, tam miałem końcóweczkę, w sumie tam tylko się wpiąć w tą tablicę, no tylko i aż. Wpiąć się w tablicę i tą hydraulikę zrobić. I w sumie to wszystko, także no, cała robota, widzieliście no, po kolei jak robiłem wszystko. I cóż tu mogę więcej dodać, no teraz już na inne roboty trzeba jechać. Później tu jeszcze będą jakieś montaże, ale to później, bo jak widzieliście, to wszystko w stanie surowym jest. Te przeróbki, które tutaj pan chciał, to zrobiłem. Dodam jeszcze, że oglądają mnie na YouTubie też właśnie bardzo sympatyczna para tutaj będzie mieszkać. Serdecznie ich pozdrawiam. Także na dzisiaj tyle. Do zobaczenia przy następnych pracach. Cześć.